Aby rozwiązać naszą kostkę wykorzystując rekurencję, tworzymy sobie kolejnego prompta, w którym chcemy, aby nasza rekurencja wybierała jeden ruch, sprawdzała, czy kostka została ułożona, próbowała znaleźć rozwiązanie w maksymalnie 21 ruchów. Chcemy, aby algorytm unikał ruchów tak zwanych znoszących się, czyli sekwencji typu obróć lewą ścianę o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie obróć ją o 90 stopni w przeciwną stronę. Tutaj mamy kod wygenerowany przez AI. Mamy tutaj funkcję Solve Rubik's Cube, w której jako pierwszy argument podajemy aktualny stan kostki, następnie parametr określający maksymalną głębokość rekurencji, czyli maksymalną liczbę ruchów, aktualną głębokość rekurencji, czyli informację, który to jest ruch w danej sekwencji rozwiązania, sekwencję ruchów oraz zbiór sekwencji już przeanalizowanych przez algorytm. Algorytm ten zwraca informację, czy udało znaleźć się rozwiązanie oraz sekwencję ruchów niezbędną do rozwiązania kostki. Na początku mamy inicjalizację sekwencji oraz zbioru wykonanych ruchów. Dochodzi nam tutaj kolejna funkcja isSolved, która ma na celu sprawdzenie, czy kostka została już rozwiązana daną sekwencją. Jeżeli aktualny stan kostki znajduje się w zbiorze, który już wcześniej został przeanalizowany, wówczas pomijamy testowanie danej sekwencji. W przeciwnym razie dodajemy tę sekwencję do zbioru odwiedzonych konfiguracji. W tym miejscu mamy główną pętlę naszego algorytmu, w której tworzymy nową kostkę. Pętla ta iteruje po tablicy przechowującej dostępne ruchy. Na nowo utworzonej kostce wykonujemy tutaj ruch przechowywany w zmiennej move. Następnie tworzymy unikalną, niezmienną reprezentację stanu naszej kostki w formie krotki, czyli tuple. Stany reprezentowane są przez nazwy ścian, czyli face, takie jak U, czyli górna, D dolna, F frontalna, B tylna, L lewa, R prawa. Wartości tych ścian to tablice 9-elementowe 3x3, które reprezentują kolory pól na każdej ścianie, od białego do żółtego. W tym fragmencie kodu tworzymy reprezentację stanu kostki, która jest po pierwsze niezmienna, dlatego wykorzystujemy tutaj strukturę tuple, a nie listę, aby można było jej użyć jako klucza w słowniku. Musi być znormalizowana, czyli używa posortowanych kluczy ścian, gdzie kluczami są nazwy ścian, i musi być płaska. Stąd wykorzystanie funkcji ravel, która przekształca nam tablicę 3x3 w jednowymiarowe sekwencje. Mamy również tutaj funkcję isSolved. Sprawdza ona każdą ścianę, czy wszystkie z jej 9 elementów mają taki sam kolor jak element 00, czyli ten, który znajduje się w lewym górnym rogu. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony dla którejkolwiek ze ścian, wówczas oznacza to, że kostka nie jest ułożona, czyli zwracamy wartość false. Jeżeli dla żadnej ściany nie zwróciliśmy wartości false, to znaczy, że wszystkie ściany są prawidłowo ułożone, więc funkcja zwraca wartość true. Nasza rekurencja będzie obsługiwała 18 ruchów, czyli obrót lewej ściany, prawej, górnej, dolnej, frontalnej, tylnej o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz te wersje prim, czyli w odwrotnej kolejności do ruchów wskazówek zegara, a także wersje ruchów podwójnych, czyli L2, R2. Są to ruchy o 180 stopni. Zastosowaliśmy tu jedną prostą optymalizację, a mianowicie sprawdzamy, czy sekwencja ruchów nie uwzględnia tak zwanych ruchów znoszących się, czyli patrzymy, czy ostatni ruch nie jest ruchem przeciwnym do obecnego. W tym miejscu w sposób rekurencyjny wywołujemy
kolejny ruch, wysyłając nowy stan kostki, nową sekwencję i podając również informację o tym, ile dana sekwencja liczy ruchów. Dana sekwencja ruchów kończy się w momencie, gdy kostka zostaje ułożona lub gdy osiągnęliśmy maksymalną liczbę ruchów. Przechodzimy teraz do funkcji main, którą musieliśmy nieco zmodyfikować. W tym przypadku podajemy liczbę ruchów. Ja na sztywno ustawiłem 5. Jest to liczba ruchów, którą nasz symulator wykona, aby wymieszać naszą kostkę. Sposób wymieszania kostki można również zaimplementować w taki sposób, aby aplikacja pytała nas za każdym razem o liczbę ruchów, która ma zostać wykonana w celu wymieszania naszej kostki. Tutaj mamy kod, który w sposób losowy generuje nam scrambla, czyli sekwencję ruchów mających na celu wymieszać naszą kostkę. W przypadku, gdy nasz algorytm znajdzie prawidłowe rozwiązanie kostki, wówczas zostanie wyświetlony na ekranie komunikat znaleziono rozwiązanie, zostanie wyświetlona sekwencja ruchów oraz zostanie wyświetlona wizualizacja każdego ruchu, który prowadził do rozwiązania kostki. Jeżeli kostka nie zostanie rozwiązana, wówczas zostanie wyświetlony komunikat nie znaleziono rozwiązania w maksymalnie 21 ruchach. Aby wygenerować funkcję solve with Kocięba, użyjemy kolejnego prompta, w którym poprosimy czata, aby wygenerował nam funkcję, która rozwiąże nam kostkę Rubika przy pomocy algorytmu heurystycznego Kocięby. Po wygenerowaniu sekwencji rozwiązania chcemy, aby algorytm wykonał sprawdzenie, czy kostka rzeczywiście została ułożona. W pierwszej kolejności AI wygenerował nam dwie funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja, która tworzy nam kopię naszej kostki. Kolejną funkcją jest funkcja getKociębaString. Jest to funkcja, która konwertuje stan kostki na format ciągu znaków odpowiedni dla algorytmu heurystycznego Kocięby. Algorytm ten
generuje nam 54 znaki, z czego każdy znak reprezentuje jedną komórkę kostki Rubika. Każdy element mapowany jest zgodnie z założeniem, że kolor biały to wartość U, kolor żółty to wartość D, kolor czerwony to wartość R, pomarańczowy L, zielony F i niebieski to B. Wiąże się to z wymaganą orientacją kostki. Odpowiednio ściana górna, dolna, prawa, lewa, frontowa i tylna. Główny mechanizm rozwiązujący naszą kostkę został zaimplementowany w funkcji Solve with Kocięba. W pierwszej kolejności mamy konwersję obecnego stanu kostki na format kocięby. Kolejny etap to wyświetlenie formatu kocięby na ekranie, wywołanie solwera kocięby, który zwraca rozwiązanie kostki lub, jeżeli go nie znajdzie, zwraca wyjątek. Jeżeli solwer zwrócił prawidłowe rozwiązanie kostki, wówczas tworzymy nową kostkę, wykonujemy na niej serię ruchów zgodnych z algorytmem kocięby i wyświetlamy jej stan, sprawdzając, czy kostka rzeczywiście została ułożona. W funkcji main umieszczamy wywołanie naszego algorytmu. Dodatkowo musimy jeszcze zakomentować poprzednie rozwiązanie wykorzystujące algorytm rekurencji. W ten sposób przełączymy solver z funkcji rekurencyjnej na algorytm heurystyczny. Uruchamiamy aplikację, która wykonuje losową sekwencję 5 ruchów i znajduje jej rozwiązanie. W tym przypadku również rozwiązaniem stanowi 5 ruchów. Losowa sekwencja to ruchy L'F, R', L' oraz B. Tak wygląda wymieszana kostka. Tutaj mamy reprezentację stanu kostki w formacie kocięby oraz sekwencję ruchów stanowiących rozwiązanie naszej kostki. Po wykonaniu rozwiązania widzimy, że kostka jest w pełni ułożona. Teraz przeanalizujemy sobie nieco bardziej wymagający przykład. W tym celu wymieszamy naszą kostkę, stosując sekwencję składającą się ze 100 ruchów. Tutaj mamy stan kostki po jej wymieszaniu oraz rozwiązanie. Zwizualizujemy sobie teraz, jak krok po kroku nasza kostka zostanie ułożona. Tutaj mamy stan początkowy, gdzie kostka jest wymieszana i po kolei wykonujemy sekwencję 22 ruchów. W efekcie nasza kostka jest w pełni ułożona.